Partnerem audycji jest firma Autenti, właściciel platformy do podpisywania dokumentów online. Ten odcinek powstał we współpracy z platformą Cashy, która zmienia reguły rozliczeń pomiędzy dużymi korporacjami a ich kontrahentami, oferując przyspieszone płatności faktur. Sprawdź szczegóły na cashy.pl. W tym samym czasie testowaliśmy też właśnie media społecznościowe, które roczkowały. Wtedy nasza klasa była potęgą, Facebook w Polsce się właśnie otworzył. No i zauważyliśmy jedną ciekawą rzecz, że Facebook miał od początku otwarte API, czyli możliwość pozyskiwania danych. Co to ryzyko mi się wydaje, że było znikome, no ale to jakie mogło być ryzyko? Ja tak jakoś zawsze miałem, że coś tam zarabiałem, odkładałem, miałem stosunkowo wysoki ten poziom oszczędności. No najwyżej nikt by tego nie chciał kupować, to byśmy zwinęli kramik po tam 3 czy 6 miesiącach. Wróciłbyś na uczelnię, co? Wróciłbym na uczelnię, zrobiłbym coś innego. Jedni z nich są mądrzy, wartościowi, chociaż tacy niekoniecznie mają czas na superprofesjonalną obecność. Ale bywają też niezbyt mądrzy, ale tacy, którzy mają dużo czasu, energii, werwy, pomysłów, też czasem inwestują. Nie wszystko złoto, co się świeci i nie każdy post LinkedInowy mający dużo żaróweczek i serduszek tak naprawdę ma sens, jest mądry i niekoniecznie wzbogaci twoje życie. Ważne, zapamiętuję to, co mówisz. Zwłaszcza w dziedzinie marketingu. Jeden z naszych inwestorów powiedział mi bardzo mądrą rzecz. Inwestor, człowiek znający tam dobrze kilkadziesiąt firm w danym momencie mający kontakt. W każdej firmie są problemy, tylko w tych dobrych firmach to one są co roku inne, a w tych złych firmach są cały czas te same. Niewiele rzeczy żeśmy planowali od początku, ale od początku chcieliśmy mieć biznes mający bardzo wielu klientów i to się udało. Kiedyś tego nie było, ale w zasadzie teraz niektórzy na przykład klasycy tworzenia produktów, firm produktowych mówią, że w software developmencie większość usprawnień czy tam działań rozwojowych w produkcie nie przyniesie żadnego efektu. Witaj. Cieszę się, że zainteresował Cię ten materiał. Stworzyłem ten podcast dla Ciebie, byś mógł budować i z sukcesem rozwijać swoje biznesy. Moi goście, założyciele, prawdziwi eksperci z pewnością dadzą Ci wiele cennych wskazówek i inspiracji, jak robić to szybciej, łatwiej, efektywniej. Ale uważaj, nie będziemy niczego owijać w bawełnę. Przed Tobą, przedsiębiorcą, wyjątkowe wyzwanie. Wytrwaj w tej drodze, rozwijaj swoją firmę z sukcesem, ale pamiętaj, jak wygląda prawdziwy biznes, taki bez lukru. Zaczynajmy. Gościem programu jest Jan Zając. Janek, jesteś przedsiębiorcą, founderem, także wykładowcą, badaczem, psychologiem, ostatnio także mentorem. Czujesz się bardziej praktykiem biznesu czy naukowcem? Zdecydowanie praktykiem. No, naukowcem ja już nie jestem. Już nie jest. Naukowcem to był Banach. Okay. Ja to zrobiłem doktorat i parę publikacji i w pewnym momencie stwierdziłem, że na ten moment życia mnie to mało interesuje. A te role można w ogóle łączyć z powodzeniem? Zdarza się, ale zależy po pierwsze, co robisz w firmie, po drugie, na jakim fazie życia jest ta firma. No, jest kwestia wyborów. Dużo ról można łączyć, tylko w pewnym momencie w jakieś się bardziej specjalizujesz, albo ewentualnie widzisz, że ci nie starcza czasu, energii na jakieś inne obszary twojego życia. Więc tak, ja jestem osobą, która kiedyś była bardzo mocno zainteresowana na etapie robienia doktoratu i chwilę po nim działalnością naukową i przez pewien czas robiłem dość podobne rzeczy w sferze stosowanej i uczelnianej. Potem z czasem zobaczyłem, że nie wszystko mi się podoba, że pracując jednocześnie w biznesie nie jestem w stanie robić sensownej nauki, a byle jakiej nie chciałem robić. Praca na uczelni to też jest bardzo dużo różnych żmudnych obowiązków organizacyjnych, średnio ciekawych. A zarazem rzeczywistość biznesowa mi się bardzo podobała, wciągała, wymagała dość dużego zaangażowania, ale to zaangażowanie też jest ciekawe, interesujące i tak powoli sobie wygaszałem tą naukową nutkę. Na koniec się fajnie udało, to i zaczęliśmy trochę od końca, bo w momencie, kiedy jeszcze pracowałem na uczelni, ale już i ja wiedziałem, że nie dla mnie uczelnia, wiedziała Uniwersytet Warszawski, chciała ode mnie różnych rzeczy, które ja za bardzo nie chciałem robić. Miałem wtedy małe dziecko, stwierdziłem, że ja na przykład wolę wieczór spędzać z córką, a nie na zajęciach ze statystyki dla studentów wieczorowych roku pierwszego. Zrezygnowałem z tego, po prostu skończyła mi się umowa, a zaraz potem wybuchł COVID i się okazało, że zajęcia trzeba robić zdalnie i tak dalej. Myślałem, ale fajnie, ale miałem farta, bo jeszcze robienie zajęć na żywo, czerpanie energii ludzi to było tym ciekawszym aspektem, a w sytuacji, kiedy jeszcze wyglądało na to, że przez ładnych kilka miesięcy, jak nie więcej, zajęcia będą wyłącznie online, to po co mi to? I nie musiałem już i byłem z tego bardzo szczęśliwy.
Ale czekaj, to w takim razie edukatorem pozostajesz, ty jeszcze... Zdarza mi się prowadzić zajęcia. To jest tak, że w tym momencie to już są głównie jakieś studia podyplomowe, czy takie dodatkowe kursy jakieś. Robię to raz, w tym momencie to już bardziej pewnie raz na 2, na 3 miesiące, taki weekendowy jakiś, albo tam, to zależy jak wychodzi, zwykle to jest weekendowe. I to jest o tyle ciekawe, że po pierwsze w takiej dawce dla mnie to jest ciekawe, cały czas motywujące, bo w pewnym momencie poczułem, że jak miałem jakieś trochę więcej zajęć, albo wpadałem w rutynę, czego nie chciałem robić, albo miałem poczucie, że robię to niewystarczająco dobrze, że się nie mam czasu przygotowywać, a z drugiej strony miałem inne ciekawsze rzeczy. Dla mnie to zrozumiałem po jakimś czasie właśnie prowadzenie non-stop zajęć edukacji, to nie jest to jest dodatek, ale nie jest to główna rzecz. Więc zdarza mi się takie robić, zdarza mi się gdzieś być zaangażowanych w okolicach badań naukowych, gdzie nasza firma dostarcza dane, czy jest jakimś tam partnerem biznesowym, natomiast to jest poboczna działalność, 5% mojego czasu pracy i tak jest fajnie i tak jest dobrze. Okej, czy twoim zdaniem w ogóle przedsiębiorczość i nauka się w jakimś sensie uzupełniają, czy to są raczej dwa różne światy? To są dwa różne światy, które mogą się bardzo fajnie uzupełniać w zależności od branży. Są dziedziny biznesu, gdzie jest bardzo silny ten pierwiastek R&D i robimy jakiś rocket science i wtedy ten science jest istotny, ale są też dziedziny biznesu, gdzie nie trzeba nic skomplikowanego robić, tylko po prostu doskonałość operacyjna. Robimy to wszystko co inni, tylko odbieramy telefony, szybko odpisujemy na maile, jesteśmy mili. I w niektórych gałęziach to wystarcza do sukcesu. Okej. Za chwilę minie 14 lat od momentu, kiedy to wraz ze swoimi wspólnikami założyłeś SoulTrendera. Narzędzie, które analizuje marketing firm w mediach społecznościowych. Zaraz wrócimy do tych twoich wspólników, ale najpierw powiedz nam proszę, w jakich okolicznościach zrodziła się ta idea? To było trochę przedłużenie naszej poprzedniej działalności. W moim przypadku to zwykle był jakiś ciąg zdarzeń, które prowadziły jeden do drugiego, a nie jakieś nagłe olśnienie czy zmiana, która zaszła z dnia na dzień. Więc znowu, można wrócić do czasów, kiedy robiłem doktorat, byłem zaangażowanym doktorantem zainteresowanym psychospołecznymi aspektami internetu. Jednego ze wspólników, Dominika, w zasadzie poznałem, jak ja jeszcze byłem na studiach magisterskich. On swój doktorat zaczynał z dość podobnego tematu. Zaczęliśmy współpracę wokół jakiejś organizacji konferencji, robienia publikacji, jakichś tam pierwszych takich, można powiedzieć, badań stosowanych, zleceń dla firm. No i to było ciekawe, dobrze nam się we dwóch współpracowało. On miał jeszcze trzeciego współpracownika, którego ja nie znałem, w zasadzie poznałem go tak bliżej, zakładając pierwszą spółkę. Pawła Kucharskiego, dokładnie tak. Co swoją drogą też było całkiem ciekawe, bo we 3 osoby z gościem, którego ja bezpośrednio prawie że nie znałem, nie mieliśmy większej historii współpracy, założyliśmy i z Dominikiem, którego obaj dobrze znaliśmy, założyliśmy spółkę jawną, czyli w jakiś sposób za siebie odpowiadaliśmy wzajemnie majątkami, natomiast to był najlepszy moment, żeby to zrobić. Nigdy tego żeśmy ruchu nie żałowali i rozpoczęliśmy działalność, to w zasadzie był consulting. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że to był taki data science, który robiliśmy. Najpierw mieliśmy konsultować, jak wykorzystywać dane w firmie Gadu Gadu, wtedy było GG Network, jedna z największych na tamte czasy polskich firm internetowych. To ona była już na giełdzie, potem była zdjęta z giełdy, tam ponad 300 osób pracowało, był dział zagraniczny też siedzący w Kijowie, całkiem duży, mocarstwowe plany, i trzeba się było tą działką danych zająć. I ty byłeś zatrudniony też w GG Network, prawda? Nie, to oni mieli dość specyficzny model, w sensie myśmy założyli spółkę, natomiast powiedzmy, że to było 90% działalności tej spółki, to było GG Network, czy GG Network. Jak zaczęliśmy coś robić, to wiesz, tak czasem bywa, że jak wchodzisz w jakiś obszar w firmie, to się okazuje jeszcze, a trzeba to, potem było, a może byście się jeszcze zajęli tym. No i tak się okazało, że po 1,5 roku nagle kierowaliśmy strukturą 25-osobową, gdzie były w większości właśnie ludzi współpracujący z GG Network. I jeszcze coś chcieli nam dorzucić i jeszcze coś stwierdziliśmy, że to już jest za dużo i że niezbyt chcemy robić to, co strategicznie z perspektywy firmy było najważniejsze. Wyszliśmy stamtąd. Ale stwierdziliśmy, że dobrze nam się współpracuje razem, to dalej działajmy, róbmy coś, co można skalować. Patrząc z dzisiejszej perspektywy, to GG Network było trochę błogosławieństwem. To był jeden wielki klient, który chciał coraz więcej, dobrze płacił, to było ciekawe. Trochę na tamtym etapie przekleństwem, bo nadal jak w takich małych firmach konsultingowych prawie uzależnieni od niego. Byliśmy uzależnieni i prawie wszystko musieli robić właściciele. Myśmy tam zaczęli wtedy pierwsze osoby zatrudniać, ale to były osoby takie juniorskie. I na koniec jak masz duży klient, to chce rozmawiać z founderami, a nie
z juniorami, plus tak jak powiedziałem, tam była taka specyficzna struktura, że tu nie wiadomo było jeszcze, co jest outsourcingiem, co nie jest, że my jednocześnie byliśmy członkami zespołu, potem dostawaliśmy kolejne zespoły, uczestniczyliśmy w jakichś ich... Generalnie de facto chodziliśmy do pracy, w tym momencie tylko faktury wystawialiśmy. No i w tym momencie stwierdziliśmy, że tak, chcielibyśmy coś skalować. Mamy Już na własną rękę. Już zupełnie na własną rękę, nie z jednym dużym klientem, że to GG Network dało nam jakieś tam bezpieczeństwo finansowe, była poduszka. Dało nam też już jakieś tam trochę kontaktów, trochę zrozumienia tej branży internetu stricte takiego komercyjnego. Wtedy to oczywiście inaczej wyglądało niż dzisiaj, ale social media zaczynały. No i proces myślowy był następujący, to skracam teraz coś, co trwało kilka miesięcy, że myśleliśmy, no to słuchajcie, to co by tu zrobić? No nie chcemy już takiego konsultingu zrobić, zróbmy coś, co można skalować. Co można skalować? No software. Super, znamy się tam trochę na danych, mamy programistę w zespole, software będziemy robić. Software do czego? No a na czym my się znamy? No znamy się na badaniach, analizach, to robimy, to nam się podoba. Zróbmy jakieś coś analitycznego, dane to podstawa. Widzieliśmy, jak marketerzy korzystają z danych, jedni umieją, inni nie umieją, więc zróbmy coś właśnie dla takich odbiorców, którzy mają dane, robią coś w internecie, jakieś działania marketingowe, komunikacyjne, nie do końca mogą z tego dobrze skorzystać. No i testowaliśmy, patrzyliśmy na różne kierunki. Raczkował wtedy mobile, tylko wtedy mobile jeszcze nie było App Store'a, nie było Google Play'a. Mobile no to były wtedy ewentualnie jakieś symbionowe aplikacje, jakiś dostęp przez przeglądarki. I wydawało się, że żeby zrobić cokolwiek w obszarze tego internetu mobilnego, no to trzeba się dogadywać z operatorami. Operatorów było wtedy 3 wielkich, 1 spory. My jakaś malutka firma, no to dość szybko się okazało, że to po pierwsze się nie dogadamy ze wszystkimi, po drugie, że będziemy w bardzo słabej pozycji, no bo mały gracz versus duzi gracze. Sprawdzaliśmy obszar e-commerce, no to już działało, wtedy były sklepy internetowe, mogłeś coś w internecie kupić. No i nam się wydawało, że kurczę, tam już jest tak dużo rozwiązań, że zrobienie czegoś nowego nie będzie takie proste, nie będzie takie łatwe, to może niekoniecznie. I w tym samym czasie testowaliśmy też właśnie media społecznościowe, które roczkowały, wtedy nasza klasa była potęgą, Facebook w Polsce się właśnie otworzył. No i zauważyliśmy jedną ciekawą rzecz, że Facebook miał od początku otwarte API, czyli możliwość pozyskiwania danych. No i to nam się wydało, że to jest kurczę całkiem fajne. Jeszcze były czasy, kiedy na Facebooku były popularne takie głupie gierki Mafia Wars, Farmville. Widzę, że kiwasz. Absolutnie pamiętam. Wszyscy to znamy. A okazało się, że w ten sam sposób, na tym samym mechanizmie API można też budować analitykę, której nie było. Czyli pomyśleliśmy sobie, kurczę, no znowu jesteśmy malutkim graczem wobec kogoś dużego, no ale ten ktoś duży daje otwarte API, do tej pory tak się zachowywał. Skorzystajmy z tej okazji. I to by się okazało dobrym ruchem. Zarazem przyszedł drugi impuls, no bo to wszystko, mówię, co się tam między nami działo, co żeśmy sobie myśleli, że może wejdźmy w te social media. I dosłownie w tym samym momencie przyszło zapytanie od klienta, czyli potrzeba z rynku. To też dość dobrze pamiętam, no bo no to był taki okres przejścia, już w tym gadu nie byliśmy, zrobiliśmy sobie z żoną miesięczne wakacje, byliśmy w Meksyku, wszystko super, wróciliśmy z Meksyku do tej Warszawy, która w środku lata była dużo bardziej gorąca niż Meksyk. No i pamiętam, zadzwoniła wtedy nasza klientka, już tam kontakt wcześniejszy, Justyna Dzieduszycka-Jędrach z One to One PR, która miała klienta Polkomtel, czyli sieć telefonii Plus. Ten Plus robił całkiem ciekawe jak na tamte czasy rzeczy na Facebooku. No i ona się spytała, słuchajcie, bo mamy tego plusa, oni nie mają żadnej analityki, nie wiedzą, czy te wszystkie lajki, co to w ogóle znaczy, ile tego mają. Zróbcie nam taką apkę. No co mój wspólnik Paweł stwierdził, kurczę, to zróbmy nie apkę dla Polkomtela, tylko zróbmy apkę dla wszystkich. Oczywiście. W ten sposób, nie znając paru takich dziś oczywistych słów, typu tam właśnie a propos rozwoju produktu, jakichś tam canvasów, customer discovery i tak dalej, trochę w partnerstwie z tym one-to-one PR i z Plusem zaczęliśmy tworzyć rozwiązania najpierw na poziomie technicznym, potem interfejsu. Potem zaczęliśmy też pokazywać to paru innym kontaktom, które mieliśmy jakieś takie wstępne testy. Pamiętam, że to z 10 osób zobaczyło. Połowa później w jakimś momencie była naszymi klientami. Feedback był konkretny. W międzyczasie mieliśmy jeszcze trochę takich zleceń konsultingowych. Mieliśmy też, tak jak mówiłem, poduszkę finansową. Cały ten opis tego to jest tak mniej więcej pół roku, to co teraz mówię. No i nagle się okazało, że mamy coś, co jest wersją beta. Czy tam za chwilę będziemy mieli. Jakoś tam działa, wartość chyba dostarcza. To był grudzień. Mieliśmy zaproszenie znowu. Dzięki temu to też się jak budowało po trochu, bo dzięki jakiejś tam już widoczności minimalnej w branży, ja tutaj osobiście... Stwarzały się kolejne okazje i szanse.
Miałem zaproszenie na konferencję. Była konferencja Social Media Standards, takiego cyklu Internet Standard, który znowu wtedy był duży, popularny. Był to grudzień 2010, więc tak jak mówiłem, już wtedy wszyscy zakładali konta na Facebooku, lajkowali, patrzyli, co to się działo, firmy zakładały profile. No i organizatorzy powiedzieli, słuchaj, a może ty byś coś tam chciał o tym Facebooku i w ogóle o social media powiedzieć? Ja powiedziałem, no super. Oczywiście nie można było zrobić prezentacji sprzedażowej, to nie chcieliśmy, ale mogliśmy pokazać dane. No tak wyglądają największe profile, a ci robią fajnie, a ci nie fajnie. Tego pamiętam jeszcze partyzancko, bo tam oczywiście jeszcze narzędzie było dorabiane, to była wersja beta zamknięta w tym momencie. Kończyliśmy, żeby był formularz internetowy na stronie. Kończyliśmy tą prezentację jeszcze w nocy przed. No, poszliśmy, zrobiliśmy prezentację, jacyś ludzie się zainteresowali. Od razu ktoś tam dostał na testy. W tym miesiącu jeszcze wystawiliśmy pierwsze faktury. Z ciekawostek, no bo wtedy jeszcze loginy musieliśmy ludziom zakładać. No ja za to zakładałem ręcznie w bazie, więc na przykład człowiek, który teraz u nas pracuje właśnie po paru latach do pracy, wtedy pracował w agencji reklamowej, był jednym z pierwszych użytkowników. Więc ileś takich rzeczy, które się potoczyło. Pokazaliśmy się, to się pojawiły zaproszenia od jakichś blogerów technologicznych, jednych znaliśmy, innych nie. Słowem, wykorzystaliście te wszystkie okazje i okna, te windows of opportunity, jak to mówią w biznesie. Super. Dzisiaj, po tych wszystkich latach, dlaczego ja powinienem się interesować ofertą SoulTrendera? Co takiego robicie w unikalny, dobry, profesjonalny sposób, czego nie daje rynek? Bo no wszak po tych latach, jeśli jestem obecny na mediach społecznościowych, no to te same platformy dostarczają mi już dzisiaj danych dotyczących tego, co tam się wokół moich profili, moich aktywności dzieje. Dlaczego ciągle twój biznes, wasz biznes ma sens? Wiesz co, tak, po pierwsze platformy ci dostarczają dane, my ci dostarczamy trochę więcej, jeśli tego chcesz, chociaż na poziomie danych też możemy zostać. A skąd wy wiecie więcej? No, bo potrafimy wnioskować, analizować dane po pierwsze, po drugie potrafimy wybrać to, co jest naszym zdaniem ważniejsze, bo wiesz, dane dostarczyć to jest dość łatwe, a wybrać te, które mają sens, to jest jedna rzecz, ale jeszcze też je zrozumieć. Tak? Zrozumieć i doprowadzić w jakiś sposób do wspólnego mianownika. To jest dość istotne. Każda platforma, nie tylko socialowa, też inna internetowa, stara się tak pokazywać różnego rodzaju dane, żeby nie można było za łatwo porównywać. Na przykład, jeśli puszczasz reklamy między platformami. Okej. Z Nawet inną platformą. Porównanie z konkurentami to jest jeszcze inna historia, to jest w ogóle bardzo duża nasza przewaga, bo normalnie tego platformy albo w ogóle nie umożliwiają, albo umożliwiają w bardzo wąskim zakresie. Natomiast jeśli puszczasz na przykład jakieś treści wideo i jednocześnie w kilku różnych miejscach, no to możesz sobie popatrzeć, tyle wyświetleń, tyle ludzi obejrzało, taki zasięg, super. Tylko na każdej platformie jest troszkę inna definicja i jak zaczniesz wchodzić w szczegóły, to się później zastanawiasz, a kurczę, dlaczego ci 3-sekundowe filmiki już liczą, a tamci 10-sekundowe? To może ja mam mniej tych 10-sekundowych obejrzeń na tej platformie, ale to jest tak naprawdę lepiej, bo ci ludzie cokolwiek zdążyli zobaczyć, bo te 3-sekundowe są... Czyli sprowadzacie to wszystko do jednego wspólnego mianownika, bez względu na to, gdzie ja te treści emituję? Staramy się. Okay. To powiedzmy przewaga, tutaj jak proces taki decyzyjny i wartość dla klienta, to jest stosunkowo prosto ułożona. Zwykle ludzie zaczynają od raportowania. Po prostu pomagamy w raportowaniu. Jak pracujesz w agencji reklamowej czy PR-owej, to jest nadal blisko połowa naszych klientów, kiedyś większość, to potrzebujesz raz na jakiś czas klientowi raportować. Jak jesteś sprytny, to masz jeszcze różne pakiety usług w zależności od poziomu raportowania. Czyli ty też możesz zwiększyć wartość swoich usług dla klienta i wartość na fakturze dzięki temu, że na przykład dostarczysz mu raporty co tydzień, a nie co miesiąc i one będą profesjonalnie wyglądały, To jest jakby poziom wejścia, to kiedyś to była nasza główna przewaga, teraz jest raczej powiedzmy takim punktem minimum. Później zwykle zaczynasz trochę sam eksplorować te dane. Ktoś się już specjalizuje, nawet w stosunkowo niewielkiej organizacji czy agencji jest ktoś, kto jest bardziej oddelegowany do tych danych. Chcesz się porównywać z konkurencją, budować benchmarki. No i to jest nasza bardzo duża przewaga, technologia, którą rozwijamy cały czas. Znowu tutaj uproszczając, nie chodząc w szczegóły technologiczne. Jeśli zaciągasz dane z jakichś takich platform typu Facebook, Instagram, TikTok, bo o tym mówimy, to zwykle łatwiej jest zaciągać te dla twoich własnych profili,
trudniej i więcej nas to jako firmę zaciągającą kosztuje, żeby zaciągać dla konkurentów. Kosztuje, czyli to się za to płaci? Gdybym chciał dzisiaj porównać innych podcasterów na przykład, to... Znaczy nam się płaci, platformie się nie płaci. Okay. My te API póki co są bezpłatne. No tak, wiecie jak te dane scrollować, wyciągnąć i jak je potem przetwarzać. Właśnie nie scrollować. Crawlować generalnie nie można i to nie ma sensu zwykle ze względu na technologię, jak są budowane te serwisy. To API. Po prostu... Czyli za wiedzą i zgodą jakby właścicieli tych platform. To się bardzo dokładnie, to się bardzo zmieniło na przestrzeni lat, bo my jesteśmy powiedzmy certyfikowani, w sensie przychodzimy różnego rodzaju audyty. No akurat Meta na przykład bardzo o to dba w ostatnich latach i dobrze. No i przepraszam, to jest z jednej strony bariera wejścia, bo Tak nowej firmie ciężej się będzie włączyć, ale też oni na różne sposoby sprawdzają, czy my mamy klientów, użytkowników, kompetentni też, wiesz co, czy jesteśmy uczciwi, jeśli chodzi o wykorzystywanie tych danych, ale czy my mamy użytkowników. Tam są takie limity, które zależą między innymi od tego, są w stanie całkiem nieźle wyestymować jakby ile firm korzysta z naszego rozwiązania i się nasze rozwiązanie w ich imieniu pyta o dane. Okay. No i to jest trochę takie samoskalujący się mechanizm. Jak korzysta więcej użytkowników albo częściej się pytają, to oni widzą, że my jesteśmy aktywnym narzędziem. Na znaczeniu. Zyskujemy na znaczeniu. Jeśli by mało kto korzystał, no to trudno będzie zupełnie nowej firmie w tym momencie mieć taką skalę pobierania danych. Czyli raportowanie, benchmarking, no i później to już dla większych, bardziej wymagających klientów, czasem też wchodzimy w jakieś customowe rozwiązanie, no to jest sięgnięcie gdzieś dalej, zrobienie jakichś zestawień, na przykład estymacja wydatków reklamowych. No bo te dane nie są dane wprost, ale mając dane o bardzo dużej części rynku, gdzie część jest prawdziwa, tylko anonimowa, a część jest estymowana, można zrobić wystarczająco duże estymacje, odpowiadające na koniec na pytanie, które bardzo wielu marketerów nurtuje, no to ile płaci ten? I czy to, że oni są wyżej od nas, dlatego że więcej płacą, czy może robią coś lepiej? Jasne. No to wracamy do Twoich wspólników. Dominik Batorski i Paweł Kucharski. Wiele lat temu decydujesz się, by rozpocząć działalność, czy zakładać kolejne projekty właśnie z tą dwójką. Co o tym decyduje? Jakie przymioty mają ci Twoi wspólnicy, cechy charakteru, które powodują, że jednak rzucacie się wspólnie trochę na nieznane sobie wody, te biznesowe bardziej? Wiesz co, no historię współpracy mieliśmy z jednej strony i z drugiej strony się uzupełnialiśmy. I tak, jeszcze raz, ja bezpośrednio z Pawłem nie miałem w momencie zakładania pierwszej spółki, tam się powiedzmy ledwo znaliśmy, natomiast obaj współpracowaliśmy z Dominikiem. No z Dominikiem mieliśmy w miarę podobne zainteresowania naukowe i trochę też biznesowe, aczkolwiek on był bliżej danych, ja byłem bliżej biznesu. Paweł no to był stricte programistą specjalizującym się w danych i mającym bardzo duży talent do takich rozwiązań sprytno-partyzanckich, które po prostu jak coś zrobić stosunkowo niewielkim kosztem, co na początku firmy technologicznej jest mega kluczową kompetencją. No i też jakby ta nasza współpraca też się troszkę rozwijała w czasie. Czyli ja nie zakładałem z ludźmi z ulicy, tylko z takimi, z którymi się już w dość podobnych sytuacjach przetestowałem i fajnie nam się pracowało. No, były też osoby, które były super ciekawe czy wartościowe, ale po prostu źle się z nimi pracowało. Na samym początku też było tak, że powiedzmy Dominik jako troszkę mający dłuższy staż od nas miał też szczególnie cenne kontakty. To było ważne, no bo z GG Network on coś robił znowu. No nie zostaliśmy zaproszeni z ulicy, tylko było słuchaj, no ty już robiłeś takie rzeczy, a może teraz w sposób taki bardziej ciągły, biznesowy chciałbyś z nami coś porobić? No co on powiedział? No ogólnie to bym chciał, ale to potrzebuję więcej ludzi, tu mamy taki zespół i się zaczęło. Nie miałeś żadnych obaw? Nie bałeś się tego, że komercjalizacja tych pasji, zainteresowań czy kompetencji waszych kluczowych, czyli robienie biznesu, nie musi być łatwe. Skąd taki był ciąg już potem w kolejnych latach, żeby jednak stawiać firmę, żeby budować coś na poważnie? No ogólnie dobrze się w tym czułem, było to ciekawe. Plus tak jak dzisiaj patrzę, to może niektóre rzeczy wtedy były łatwiejsze z różnych powodów niż są teraz, więc czyli może na to się da jakiś fajnie. przykład możesz podać? No słuchaj, no z mediami społecznościowymi tośmy bardzo dobrze się wstrzelili w rynek. No na koniec, mimo wszystko rynek jest bardzo istotny i nawet jak wielu rzeczy nie umiesz, czy nie myślisz o nich tak jak my wtedy, ale samo to, że trafiasz w bardzo szybko rosnący rynek, dużo ci daje. To był duży handicap. To na przykład było ciekawe. No co, no my byliśmy młodsi, dzieci nie mieliśmy, też było wtedy łatwiej z tego powodu.
Czyli powiedzmy były takie momenty, kiedy na początku, kiedy... Ryzyko wydawałoby się być mniejsze, co? Co to ryzyko mi się wydaje, że było znikome, no ale to jakie mogło być ryzyko? No, ja tak jakoś zawsze miałem, że coś tam zarabiałem, odkładałem, miałem stosunkowo wysoki ten poziom oszczędności. No najwyżej nikt by tego nie chciał kupować, to byśmy zwinęli kramik po tam 3 czy 6 miesiącach. Wróciłbyś na uczelnię, co? Wróciłbym na uczelnię, zrobiłbym coś innego. W sensie, no też wiesz, byliśmy dość młodymi ludźmi, wtedy mieliśmy po 20 parę lat, więc było takie poczucie, że no jak teraz się nie uda, to coś... Nie, bardziej, że jak teraz się nie uda, to zrobimy coś innego. To nie było tak, że myśmy planowali i kurczę, tutaj róbmy firmę. Raczej myśleliśmy o tym, że to jest taka działalność, nawet jak wszystko dobrze pójdzie na parę lat. Nas też zaskoczyło, że tak jak to się spytałeś, że media społecznościowe się zmieniają, rozwijają, a ciągle dużą część biznesu nam ciągle robi w zasadzie to samo, co robiło nam na samym początku te 13-14 lat temu. Oczywiście są inne rzeczy, dobudowaliśmy, dorobiliśmy, jedne wyszły, inne nie, ale nie doceniamy czasem jakby, no to jest trochę taka inercja, a trochę może jednak to, że trafiliśmy w jakąś taką wartość, która nawet w tym szybko zmieniającym się czasie po kilkunastu latach jest aktualna. Pawła Kucharskiego już z wami operacyjnie nie ma, prawda? Nie ma od paru lat, tam on też już od dawna mieszka poza Polską, pracuje w Google, trochę innymi rzeczami się zajmuje, pozostaje wspólnikiem, jakąś tam część udziałów od niego kupiłem. Pasywnym. Zupełnie pasywnym, Okay. tak. Mamy kontakt raz w roku. To nie uwierzył w tą ideę Soultrendera, czy miał jakieś inne Wiesz co, znaczy no trochę plany, głupio mi o kimś mówić, No tak. dokładnie wiem co się stało, natomiast no, zmienił parę rzeczy w swoim życiu w dość krótkim czasie, wyjechał z kraju, no ale też jakby... Bo pełnił rolę technologa. O to Tak, pytam, był główną osobą. czy od razu udało się znaleźć dobrego, solidnego partnera w tym właśnie, na tym stanowisku? Nie, no jasne, że nie. Istotna, Nie od razu to była jakiś Proces, tam etap, zaraz mogę powiedzieć. Wiesz co, no znaczy generalnie Pawła na przykład to, co było jego wielką zaletą, w pewnym momencie stało się jego problemem, czyli on będąc takim majsterkowiczem, po tych paru latach, kiedy już był większy zespół, więcej osób dalej majsterkował i jakoś no, z różnych tam powodów nie był w stanie tak przeorganizować, żeby nie musieć czasem siedzieć przy serwerach po nocy, jak na to mówiliśmy, więc to było męczące, tam jeszcze jakieś różne inne kwestie. No dobra, to fajnie, że o tym mówisz. To, co mi się też podoba w waszej działalności, to fakt, że na co dzień też analizujecie trendy i się nimi dzielicie, to w takim razie niczym nie zaryzykuję, stwierdzając, że ty już dokładnie wiesz, jak będzie na przykład w mediach społecznościowych wyglądał rok 2025, albo co tutaj się ma szansy wydarzyć. Nie, no oczywiście, że nie wiem i nikt nie wie i bardzo dużo się może zmienić. Z drugiej strony, jak już musiałbym koniecznie coś obstawiać, to ja bym obstawił, że będzie dokładnie to samo i przynajmniej z częścią rzeczy bym trafił. Okej. To dużo się zmienia. Sama teraz historyjka wokół TikToka. Nagrywamy to w momencie, kiedy był tak zwany ban TikToka na niecałą dobę w Stanach. No właśnie, był. Ustawka. Okay. Rozmawiamy kilkanaście godzin po inauguracji prezydenta Trumpa, No tak. więc też się wszyscy zastanawiają, co to będzie, jak to będzie, dużo się zmieni. Inauguracji w obecności zresztą szefów firm technologicznych ze Stanów. Tak, niektórzy się w ogóle tym chwalili i szczycili, jacy są szczęśliwi, bardzo to jest to komiczne, bo tam parę lat temu mówili co innego, no ale władza się zmieniła, rozumiem, że stwierdzili, że tak się bardziej opłaca. Z drugiej strony mamy Unię Europejską, która ciągle ma znaczenie w tym świecie i różne zakusy regulacyjne. No i zobaczymy teraz, czy to będą jakieś wojny regulacyjne amerykańsko-europejskie, czy wszystko zostanie po staremu, bo jednak w ostatnich latach tak naprawdę Unia miała dość duży wpływ na działanie dużych platform technologicznych. Oczywiście oni robili co mogli, żeby zrobić jak najmniej, robili to z opóźnieniem, ale robili i dużo różnych się zmieniało. Mamy Chiny, które też dostarczają różnego rodzaju platform. Mamy sytuację, gdzie w całym świecie technologicznym w ostatnich 2 latach jest bardzo dużo fuzji, przejęć, konsolidacji i też pewnie jakieś kolejne się tutaj zadzieją, szykują. No, będzie ciekawie, natomiast z perspektywy użytkowników, no to słuchaj, to jest coś, co mnie osobiście też trochę zaskakiwało, ale nie zaskakuje. Po prostu spędzamy jako ludzie bardzo dużo czasu na platformach. Te platformy trochę się zmieniają, coraz bardziej się różnicują i pod względem profilu odbiorców i tego, do czego są, ale na koniec, no nawet jak ktoś kasuje konto na Facebooku, to za chwilę się okazuje, że pół dnia spędza na LinkedInie. Ktoś wyrasta z TikToka, siedzi na Instagramie. Komuś się Instagram nie spodoba, no to wraca do TikToka. Ktoś w ogóle uważa, że te rzeczy to bez sensu i tam nie jest, ale potem się okazuje, że nagle spędza dużą część swojego życia na YouTubie.
O rany. A ty tam jesteś i to w dodatku z pobudek zawodowych, to możesz trochę przyjemne z pożytecznym połączyć. Mogę sobie to zawsze tak tłumaczyć. Są sytuacje, kiedy jak najbardziej ma to sens, wnosi wartość. Są sytuacje, kiedy przez chwilę coś tam skroluję, przeglądam i tyle jako reset mózgu. O, to cię będę jeszcze pytał. Ale kilka dni temu, a propos trendów jeszcze, wypowiadało się na temat najbardziej przereklamowanych trendów roku 2024 i w twojej ocenie była to marketingowa działalność na LinkedInie. Ja się zmartwiłem, Janek, bo właściwie cała nasza tutaj organicznie budowana społeczność widzów i słuchaczy treści bez lukru tworzy się i aktywizuje właśnie na LinkedInie. No i co ja teraz powinienem zrobić? No, jak ci to przynosi efekty, to rób dalej to samo, tylko z sensem. No. Okej. Wiesz co, A z sensem, czyli jak? ale co, to LinkedIn jest twoim jedynym kanałem? No nie jest, masz YouTube'a. Bardzo chociażby. istotnym. Tak. No bardzo Ale istotnym. tak, YouTube masz rację, jeśli chodzi o przede wszystkim emisję odcinków, to tak, to tam przede wszystkim to robimy. A nie jest tak, że YouTube'em bardziej docierasz do nowych osób, a LinkedInem do tych, co już cię troszkę znają? Tak może być. Nie korzystam jeszcze z Soultrendera, więc nie wiem tego wszystkiego. No i wszystko wiadomo. Wiesz co, to znaczy... Janek nas sprawdził, drodzy, jak to zanim pewno tu przyszedł do studia. Wiesz, bardziej mi chyba zależało na tym, żeby tak, z jednej strony nie traktować tego LinkedIna jak drugiego Facebooka czy Instagrama, czyli po prostu takiego miejsca spędzania czasu. No i trzeba uważać, bo jak na każdej platformie są tam ludzie, którzy całkiem sprawnie monetyzują swoją obecność. Jedni z nich są mądrzy, wartościowi, chociaż tacy niekoniecznie mają czas na super profesjonalną obecność. Właśnie. Ale bywają też niezbyt mądrzy, ale tacy, którzy mają dużo czasu, energii, werwy, pomysłów, też czasem inwestują. Nie wszystko złoto, co się świeci i nie każdy post LinkedInowy mający dużo żaróweczek i serduszek tak naprawdę ma sens, jest mądry i niekoniecznie wzbogaci twoje życie. Ważne, zapamiętuję to, co mówisz. Zwłaszcza w dziedzinie marketingu. Przecież jest tak, Tak. w marketingu to jest klasyka od lat. Ludzie, jak się dzieją z historiami sukcesu, zwłaszcza w takiej działalności B2B czy freelancerskiej, to zwykle dzieją się tym, co już przestało u nich działać. Co rzeczywiście robili, rzeczywiście miało sens, powiedzmy przez ostatnie 3 lata, przestaje działać, to teraz powiedzą innym, to przynajmniej na tym poradnictwie Dadzą takie zarobią. drugie życie tej idei, ale będą zarabiać w inny sposób. Masz rację. Plus na koniec, wiesz, stary, dobry marketing. No, nie powinniśmy się raczej opierać na jednym kanale komunikacji oraz kanał komunikacji w bardzo małym stopniu jest przekazem. Na koniec jednak najważniejszy jest jakaś strategia, pozycjonowanie, przekaz. W większości sytuacji to, czy my go umieścimy na takim czy innym kanale albo we wszystkich kanałach naraz, ma trochę mniejsze znaczenie. Zwykle znaczy okej, jasne, że są jakieś przypadki dobrze widoczne, outliery, ktoś, kto super działa, świetnie opanował algorytm LinkedIna czy TikToka, albo miał szczęście i tam nagle wyrośnie, ale to zwykle nie jest długotrwałe i zwykle nie starcza. I zwykle jak jesteś firmą czy bardziej poważną działalnością, no to zaczynasz stawiać na inne nogi, żeby się zabezpieczyć przed ryzykiem. Ja, mój drogi, te algorytmy próbuję zrozumieć już od wielu miesięcy i ciągle mam z tym kłopot i nawet mam przekonanie, że one się zmieniają. Właśnie, no bo media się zmieniają społecznościowe w ostatnich latach bardzo dynamicznie. Ty w kontekście tych swoich 14 lat działalności Soultrendera, ale też wcześniej na pewno obserwowałeś te kluczowe zmiany, jakie przechodzą. Czy ty nie masz takiej niepewności, że twój biznes w jakimś stopniu jest uzależniony od tego takiego widzimisię tych amerykańskich głównie koncernów i tego, co oni tam robią z tymi platformami? Czy to w jakiś sposób koreluje z twoim biznesem? Wprowadza jakiś taki element, wiesz, niepewności i tego, tak. że pewne modele biznesowe nagle jednego dnia mogą po prostu zostać wysadzone w powietrze? Znaczy ja uważam, że w ogóle mnie to, nie obawiam się tego, to jest proces, który mamy opanowany. Jasne, że tak jest, ale to w każdej działalności. Jakbym miał 5 tirów i woził towary do Niemiec czy do Hiszpanii, to też by mi bardzo duży wpływ na to miało, że przywrócili kontrolę na granicy z Niemcami na przykład, albo że gdzieś tam remontują autostrady i muszę jeździć naokoło. Jakbym miał automaty hazardowe jednorękich bandytów, no to też żyłbym w świecie bardzo dużej presji regulacyjnej i też musiałbym na to regulować. No, w każdym biznesie tak jest. A jakbym sprzedawał marchewkę na bazarku, no to być może to, że Przy słabym sezonie, o właśnie, przy tym, że nie było deszczu, za dużo deszczu, albo bazarek zamykają, bo deweloper nowe osiedle buduje i też na tym polega to przedsiębiorczość i dlatego to jest trudne, a czasem fajne. Czyli co, już cię tam nic nie zaskoczy w tych mediach społecznościowych w najbliższym czasie? Będziecie gotowi na różne modyfikacje?
Co, na pewno coś nas zaskoczy i to nie raz. Zwykle się można przygotować, bo jednak te platformy też informują. W momencie, jak jesteś jakby, tak jak my, jesteśmy fully compliant, działamy zgodnie z ich regulacjami, zwykle dostajemy wystarczająco dobrą informację, wystarczająco wcześnie o zmianach, żeby się przygotować na poziomie technologicznym. I to jest proces, który jest dla nas jednym z kluczowych. Mamy to w firmie ogarnięte. Ja od dawna nawet nie wiem w szczegółach, co się dzieje, tylko wiem, że jest jakiś tam kolejny audyt, przechodzenie. Mam dobrych ludzi, którzy świetnie i skrupulatnie to robią. Natomiast na poziomie, wiesz, no to jest poziom wartości, którą my dostarczamy klientom. To nie jest to, że my pokażemy tobie te same lajki czy posty z LinkedIna, które sobie zobaczysz, tylko to jest to, że my cię informujemy, ostatnio znaleźliśmy fajne słowo, unlocking insights for communication professionals, czyli generalnie dostarczamy ci w oparciu o te dane, pokazujemy ci coś więcej, jesteśmy trochę twoim partnerem. No, powiedzmy, że kurczę nagle z dnia na dzień, powiedzmy, Facebook zostałby zakazany, no ale zostaje Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, parę innych platform. Powiedzmy, że z dnia na dzień, hipotetyczna sytuacja, wszystkie platformy społecznościowe są zakazane w Unii Europejskiej, nie ma tego. My nadal mamy w samej Polsce kilkuset klientów, którzy mają do nas zaufanie, mamy z nimi umowy, faktury, można usiąść i pogadać. Jasne, że gdyby zupełnie hipotetycznie nagle dostęp do danych był ograniczony, czy firmy miały zakaz reklamowania się tam, bardzo by mocno nasze przychody, liczba klientów spadła, ale to nie jest tak, żeby biznes wyparował, bo zaraz by się okazało, że oni by powiedzieli, słuchajcie, no my nie mamy tego Facebooka, to my chcemy puszczać teraz reklamy na WP i chcemy puścić komunikację, nie wiem, na Wykopie. Możecie nam pomóc w ogóle jakoś to analizować i przeliczać? To powiem, no jasne. Możecie. Takie rzeczy robimy. Także no wiesz, w B2B no to zależy jak zdefiniujesz sobie wartość. Widzieliśmy jak trochę firm rzeczywiście wyparowało, czy musiało zmienić profil, bo coś tam było już niedostępne, nie można było zrobić. Natomiast większość tych sytuacji było związane z jakimś zwykle świadomym, czasem może nieświadomym łamaniem regulaminów innych wytycznych tych platform, a czasem też po prostu robili coś oszukańczo, było widać i po jakimś czasie się skończyło. Okej. Dzięki za to. A jak się nowe technologie w to jeszcze wpisują, powiedz mi, bo wracając do tego LinkedIna, jak teraz na niego zaglądam, czy zaglądam na niego częściej, to mam takie przekonanie, że już choćby połowa postów, a za chwilę może połowa, no przypomina już te sztuczne treści, które są generowane przez boty, a nie przez człowieka. Czy też w jakiś sposób ty, twoja firma reagujecie na to, co tam się dzieje? Czy adaptujecie się do tej nowej rzeczywistości? Tak, tylko znowu, jeśli chodzi o tworzenie treści, czy tam szerzej komunikację wszelkiego rodzaju, to szczerze powiedziawszy ciągle ta komunikacja robiona stricte PLA jest po prostu słaba. Jasne. Naszymi klientami raczej są ci, którzy robią dobrze, a przynajmniej chcą robić dobrze i mało kto używa tam treści w sposób. To raczej się używa w trochę wcześniejszym etapie jakiego generowania pomysłów, czyli na przykład tworzysz kampanię reklamową, rozmawiasz z agencją, no jest taki wstępny pomysł i jeden mówisz, słuchajcie, a może byśmy zrobili jakieś ryby, na przykład delfiny. Oni mówią, no dobra, delfiny fajne, ale to zrobimy wam dwie wizualizacje z delfinami i z rekinami i wybierzecie. Oczywiście przykład totalnie od czapy, no ale na tym etapie to jest bardzo wykorzystywane, bardzo fajne, no bo wtedy zamiast człowiek malować, no to ci algorytm wymaluje pierwsze niedoskonałe wersje kreacji z delfinami, rekinami, wybierzesz sobie, pójdziesz w dalszą stronę, natomiast na koniec prawie zawsze ciągle jeszcze będzie prawdziwy grafik, przynajmniej w cyzelowanie, poprawianie tego, zaangażowany. Tak samo, więc generalnie te treści w pełni profesjonalne, też jeśli mówimy o dużych firmach, to ciągle jest problem praw autorskich. Większe firmy się tym przejmują, różne są niederegulowane, więc na koniec jakby profesjonalna agencja robiąca kampanię dla dużej marki konsumenckiej zazwyczaj ma wprost gdzieś zapisane, że to nie może być ściśle AI-owe, bo nie do końca wiadomo, jak jest to robione, tylko w momencie, kiedy robi to człowiek, wiadomo, jest prawo autorskie, mamy utwór, dzieło, kto to zrobił, co przekazał i zespół compliance. Problem. My na pewno się trochę będzie zmieniało, ale to jest tak jak, że będziesz miał dużo średnich i słabych treści, no to tym bardziej się mogą wybić te lepsze i ludzie też będą na to zwracali uwagę. Jeśli chodzi o technologię, jest takie pojęcie doliny niesamowitości. Pewnie słyszałeś? Nie, to ciekawe, co mówisz. To jest z dawnych czasów jeszcze ten moment, kiedy technologia zrobi coś takiego, co jest takie creepy. Czyli na przykład właśnie ktoś napisał sobie w generatorze AI-owym posta na LinkedIna i wrzuca tam, no i ty widzisz, czasem nawet tylko nieznajoma osoba, no to jest sztuczne takie po prostu. To jest właśnie dolina niesamowitości w takiej najprostszym wydaniu i to samo przecież jest z wideo, to samo jest, nie wiem, mamy różne roboty, które fajnie się sprawdzają w takich dziedzinach typu przekładanie paczek w magazynie, czy nie wiem, składanie ręczników w hotelu, ale kiedy mają z tobą porozmawiać, czy kiedy masz
nie wiem, jakiegoś awatara, z którym rozmawiasz u lekarza, to ciągle to jest takie creepy. To jak przerysowane, nie takie. Gro rozmów z chatbotami stricte tekstowymi też jest takie. No, powiedzmy, człowiek mający minimum wyczucia inteligencji szybko zrozumie, że to jest bot, ewentualnie wyjdzie poza zakres instrukcji i tak później musisz porozmawiać z człowiekiem. No tak. Więc, Chociaż tempo rozwoju tej technologii, nowej technologii jest oszałamiające i no, rzeczywiście przewidzieć, co się tam będzie wydarzać w najbliższym czasie teraz. Fajnie to ująć, bo my patrzymy tak naprawdę od 3 stron. Pierwsza strona to jest no-brainer, wykorzystywanie jakichś rozwiązań opartych o AI w naszych procesach wewnętrznych. Po prostu umiemy robić lepiej, szybciej to, co i tak robiliśmy. Bardzo dużo zastosowań jest, to polecam. Po prostu wykupiliśmy sobie dużą licencję, rozdaliśmy tam loginy każdemu, kto chciał i kto chce. Pokazywaliśmy przez pewien czas edukacyjnie, a to zrobiliśmy tak, a to tak. Część osób to podłapała, czasem no to było podsunięcie, słuchaj, a to możesz spróbować zrobić i bardzo dużo takich stosunkowo prostych operacji, czynności w ten sposób można przyspieszyć, a czasem też zaawansowanych. Po drugie, no, wdrażamy elementy AI do własnych produktów. To jest dość trudne, no bo myśmy postawili na rozwój własnych technologii, zrobiliśmy własne algorytmy. Było to kosztowne, mieliśmy na to grant z NCBR-u i dzięki temu to było możliwe. Natomiast to rzeczywiście jest dość trudne, bo tak szybko ten rozwój przez platformy też jakieś globalne zachodzi. Tak. Ciężko jest z tym... To, co było aktualne wczoraj, już jutro niekoniecznie musi być. Koniecznie musi być. W sensie, no znowu, no, trzeba znaleźć z perspektywy niewielkiej firmy, trzeba znaleźć jakąś tam niszę, w której się specjalizujesz i liczyć na to, że w tej niszy będziesz dobry, będziesz miał przewagi. No ale też patrzymy na to, co wspomniałeś, że zmienia się cały świat komunikacji, jest wiele komunikatów tworzonych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, będą jakieś tam ograniczenia. Póki co ograniczeniami, regulacjami. Niektórzy się tylko przejmują, dużo się nie przejmują. No i znowu zobaczymy. Trzymam kciuki. Janek, tak z perspektywy tych ostatnich lat jako CEO SoulTrendera, takie najtrudniejsze momenty, takie trochę historie bez lukru, które były trudne dla Ciebie. Pamiętasz takie? Czy wyparłeś już je z pamięci? Czy ich w ogóle nie było? Bo tak jak tutaj rozmawiamy, to mam takie przekonanie, że na wszystko znajdzie się odpowiedź. Ale zapewne i bywały jakieś schody po drodze, co? No oczywiście, były i zawsze są. Co kiedyś jeden z naszych inwestorów powiedział mi bardzo mądrą rzecz. Inwestor, człowiek znający tam dobrze kilkadziesiąt firm w danym momencie mający kontakt. W każdej firmie są problemy, tylko w tych dobrych firmach to one są co roku inne, a w tych złych firmach są cały czas te same. No to my mamy zawsze różne problemy. Okej. Największy problem był związany bardzo konkretnie z działaniami nie żadnych wielkich platform, tylko naszego krajowego tutaj ministerstwa. A mianowicie ubiegaliśmy się o grant z NCBR-u w 2023 roku. Zresztą w konsorcjum też z innymi, z jedną spółką i z Naskiem, i z Mint Solutions. Na ten program walczący z dezinformacją, tak? Okej. No, kilka milionów dotacji, tak? Tak, bardzo fajne zastosowanie. Coś, co już robiliśmy, myśmy z Naskiem, nie tylko z Naskiem współpracowali. Jakby no oczywiście dane, które zbieramy, da się wykorzystywać potem, żeby z dezinformacją walczyć, żeby fact-checkerom, to redaktorom przekazywać. Dostaliśmy, no i generalnie to się, napisaliśmy fajny wniosek. Mieliśmy drugie miejsce w województwie mazowieckim, 8 w całej Polsce na kilkaset złożonych. No już tam mieliśmy podpisywać umowę, zacząć zatrudniać ludzi, już niektórych zdążyliśmy zatrudnić, tam było mało czasu, tylko rok na realizację przez to, że on był późno rozpisany. No a później nagle się okazało, że przez jakieś dziwne zawirowania i afery to najpierw zostało spowolnione, a potem nam odmówiono. Czyli generalnie operacyjnie to się znaleźliśmy w sytuacji, kiedy mając bardzo fajnie zaplanowany rok, budżet tak dobrze jak nigdy na początku roku, okazało się nagle na początku marca, że tych pieniędzy może nie być. Czyli na tamten moment 1/3 budżetu nam wyparowała. No i tak naprawdę jeszcze, ponieważ to wszystko długo trwało, jakieś tam pisma pisaliśmy, jakieś były dodatkowe no to tak definitywnie się okazało, że tego nie będzie w lipcu. Znaczy wcześniej podejrzewaliśmy, że nic nie będzie, a trzeba było walczyć. Czyli za połową roku. Tak. No, Poznałeś przyczyny, dla których to się nie wydarzyło? To znaczy, ale oficjalne czy nieoficjalne? Te, o których możesz nam tu powiedzieć. Znaczy, ja mogę powiedzieć. Wielu przedsiębiorców znajduje się w takich sytuacjach albo starało się o podobne finansowanie. Oficjalne były takie, że były pewnego rodzaju nieprawidłowości, które były ogólnie w przyznawaniu. W związku z tym wszystkie wnioski zostały ponownie ocenione.
i w części znaleziono jakieś tam nieprawidłowości. No generalnie, wiesz, mogli się do czegoś przyczepić. W naszym przypadku chodziło na koniec o kwoty, które były na poziomie całego konsorcjum, były tam źle wpisane, czyli coś było policzone, ktoś tam, kto miał pracować na pół etatu, był wpisany w tabelce kwota za cały etat. Łącznie to, co zakwestionowali, to była jedyna, powiedzmy, realna rzecz mająca pokrycie, to, co zakwestionowali, dotyczyło 1,5% wartości całego wniosku, 1% dofinansowania, tylko u jednego konsorcjanta. No, wywaliło całość. Oczywiście zupełnie bez sensu, łącznie z tym, że procedura ponownej oceny nie było czegoś takiego. Czy też możliwości skorygowania różnych rzeczy, prawda, i zmodyfikowania je pod potrzeby. To jest porażające też. Bywa. Znaczy, generalnie procedura była bezprawna. NCBR dość jasno dał do zrozumienia, że to w ogóle nie oni, tylko ministerstwo, bo ministerstwo też w sposób jakby nie mający pokrycia w regulacjach by dodatkowo sprawdziło. Wiesz, no tak jakbyś był uczniem, idziesz do szkoły, piszesz klasówkę, pani ci wstawia 5, po czym przychodzi dyrektorka szkoły i mówi: słuchajcie, wy na pewno w tej klasie to ściągaliście, to ja sam sprawdzę te klasówki raz jeszcze i wstawia ci 2. Tak mniej więcej tu wyszło. A z drugiej strony wstawia ci 2 i jeszcze nawet nie masz szansy poprawić tej oceny w jakimś innym podejściu. I wstawia ci przed końcem semestru, kiedy dokładnie, że dzięki temu masz 2 na semestr. Tak jest, dokładnie. Sprawa jest do prawników, jakieś tam pisma piszemy, wysyłamy, prawnicy na pewno zarobią. Nie chcesz tego odpuścić, tak? No co ty, dlaczego? Walczysz o sprawiedliwość. Ja nie walczę, Nie, to nie jest walka. To jest walka, ale nie o sprawiedliwość, to jest walka o przynajmniej 1 000 000 złotych odszkodowania za rzeczywiście poniesione koszty, plus ewentualnie za kolejny ponad 1 000 000 za potencjalne korzyści. To ja o to walczę. Jasne. Znaczy walka, trudno nazwać to walką, wiesz co, to jest dość... Walka to była, kiedy trzeba było na bieżąco ustabilizować budżet, znaleźć nowe obszary aktywności, przyciąć część kosztów, dogadać się, wytłumaczyć ludziom, na czym polega sytuacja, to się chyba udało. To był bardzo mocno stresujący, intensywny rok, bo na koniec z jednej strony miałem poczucie, że nie od nas to zależy. Czyli przepraszam, to był ten ubiegły rok 2024, bo 23. Nie, to stało na początku 23 i to, znaczy dalej ubiegły też miał tam pewne reperkusje, no ale to ten trudny to był 23, w sensie trochę zmieniliśmy, był to impuls na jakieś tam zmiany pewnego profilu działalności, przyjrzeniu się kilku projektom bardziej customowym, które normalnie byśmy mieli w nosie, a tak to było, okazało się, że można mieć dodatkowe przychody, ale też zastosować technologie, które mieliśmy stosunkowo niewielką część dobudować, żeby to pod jakieś specyficzne potrzeby było. No bardzo dużo takiej roboty operacyjnej, administracyjnej, cashflowowej, łącznie z tym, że tam był moment, kiedy tam coś u nas nie wyszło w administracji, więc w pewnym momencie, w zasadzie na miesiąc, tam jakieś osoby sobie nie dały rady, trzeba było zmienić. W zasadzie w pewnym momencie na miesiąc, wróciłem jak kilkanaście lat temu, stwierdziłem, że muszę zrozumieć, sprawdzić te procesy, wprowadzałem faktury, tam bardzo na niskim poziomie z biurem księgowym parę rzeczy pouzgadniałem po to, żeby można było wystartować lepiej, no bo stwierdziłem, że jak są problemy tu z jakimiś brakami na tym etapie, ludzie, którym ja nie mogę zaufać, no to nie ma sensu się tak bawić. Jasne. Natomiast największy stres to był rzecz jasna na poziomie tego, że budżet się nie spina, tu masz ludzi, do których się czujesz zobowiązany, że oni mają mieć pensję, masz im płacić, tu chciałbyś tę firmę rozwijać, no a musisz się... Inwestorzy jeszcze, tak? No inwestorzy to zrozumieli dość, jakby w sensie, wiesz co, z inwestorami, przynajmniej naszymi, my mamy dobrych, da się z nimi dogadać, zrozumieć i... Tak, wydaje mi się, że tak długo jak inwestorzy po pierwsze mają do ciebie zaufanie, że nie chcesz ich wykiwać, oszukać i widzą, że się starasz, coś tam robisz, to oni widzą, rozumieją, że coś czasem nie wychodzi, nawet nie z twojej winy. Kwestia jest taka, że na początku się zajmowaliśmy głównie tym, nie kwestiami prawnymi, teraz powoli do tego wracamy. Chodziło też w międzyczasie, żeby się zatoczyło koło, bo w międzyczasie ten temat dotknął bardzo wielu firm. Zresztą była jeszcze taka dygresja, że po pierwsze to rzeczywiście iluś tam firmom zabrano po prostu dotacje. Części obniżono lub zmieniano sposób wypłaty, co też było dużo problemem. Natomiast ci nawet, którzy zostali uznani, że wszystko jest ok, ale i tak mieli wstrzymane różne rzeczy. Pamiętamy tą historię. Artur Kurasiński to między innymi o tym opowiadał w jednym z to była dość podobna sprawa. Właśnie, Artur jest świetnym przykładem, bo jemu niby nie zabrali, ale i tak miał problemy. Także... Czego cię nauczyły te trudne momenty, Janek? Jakich błędów albo sytuacji już nie powtórzysz, właśnie pomny tego, co zbierałeś w swoich latach doświadczeń? Nigdy nie mów nigdy, to jakbyśmy tak nie powtarzali tych samych błędów, to byśmy byli niemalże idealnymi ludźmi. Pewnie nauczyły mi trochę tego, co ty powiedziałeś, że w zasadzie ze wszystkiego są wyjście, czasem zawsze da się coś zrobić i tylko po prostu trzeba czasu. Że mając jakiś tam w miarę zdywersyfikowany budżet, to powiedzmy znowu,
to autentycznie niewiele rzeczy żeśmy planowali od początku, ale od początku chcieliśmy mieć biznes mający bardzo wielu klientów i to się udało, więc jakby to bardzo mocno uodparnia. Powiedzmy ilu? Ponad 500, tak? Dobrze tak. doczytałem? Dobrze doczytałeś, 500 kilkudziesięciu klientów, już, tak. Część pewno znacząca przychodów z Polski jeszcze, ale tutaj też jakieś ambicje międzynarodowe masz? Ambicje mamy, różnie wypada działanie, no bo działania międzynarodowe wymagają większych inwestycji i żeśmy, marketing niestety jest jednym z obszarów, gdzie przycinasz najszybciej w sytuacji problemów. Tutaj to jest dość prosta zasada, że jakby jak przytniesz sprzedaży, to będziesz miał niższe przychody w tym roku, jak przytniesz marketingu, to w przyszłym roku. Tak. Trochę tak u nas było, może nie aż tak dokładnie, no ale widzisz właśnie reperkusje. 2023 była walka o cash flow, no i trochę też się zadłużyliśmy o udziałowców. W 2024 było lepiej, ale już musieliśmy dużo część tego zadłużenia spłacić, więc generówka, którą generowaliśmy, szła w dużym stopniu na spłacanie tego, też tak chcieliśmy, a nie na jakieś tam inwestycje w dynamiczny rozwój. A z czego jesteś najbardziej dumny jako CEO i co-founder, patrząc szczególnie na ten rozdział, wiadomo, związany z SoulTrenderem? No z tego, że jesteśmy Cockroach Company. Wraz najnowsze trendy w startupach już nie startupach, scale-upach od 2-3 lat, to już nie trzeba być unicorn, tylko trzeba być cockroach. My jesteśmy, dużo różnych rzeczy żeśmy przeszli, przetrwali i właśnie z tego jakby bardzo wierzę w tą naszą odporność nawet na jakieś nieprzewidzialne zmiany, które mogą nastąpić. No na koniec jestem dumny chyba z tego, że udało się przejść na oparach przez dość trudny okres. Wiesz, no bo to masz audycję bez lukru. W firmie produktowej, technologicznej gro wydatków to są na koniec ludzie. Masz jakieś wydatki marketingowe, masz wydatki serwerowe, jakieś tam inne, ale na koniec najwięcej oczywiście płacisz na wynagrodzenia w jakiś sposób. No i w każdej takiej sytuacji, no to trudno jest przejść bez jakiejś tam redukcji zwalniania ludzi, no ale z drugiej strony pytanie, co zrobić, żeby nie zwolnić za dużo osób oraz żeby zwolnić tych właściwych, bo albo przestajesz coś robić, albo możesz ograniczyć. No to udało nam się, tak jak powiedziałem, przejść na oparach, zachować ciągłość działania, z ludźmi się rozstać w pozytywnych jakby, na ile to było możliwe warunkach. Z częścią z nich się okazało, że się można dogadać. To jest ciekawa lekcja, czyli że na przykład ktoś się okazało, że na przykład chciał wziąć urlop bezpłatny i tak z jakichś tam problemów życiowych, albo przez parę miesięcy pracować na pół etatu, robić tam coś innego. Dla nas lepiej, bo mieliśmy i tak dla tej osoby mniej roboty i mieliśmy dzięki temu też niższe wydatki, dla tej osoby lepiej, bo tam sobie coś tam zrealizowała. Także to się udało, no i to powiedzmy, to nie dało się w 100% wyliczyć tam jakichś tych wszystkich cashflowach, jak to będzie, no ale tak jak powiedziałem, przeszliśmy na oparach i jakoś tam na prostą wyprowadzamy. W międzyczasie jeszcze się okazało to, że nie rozwadnialiśmy się, nie robiliśmy żadnych głupich inwestycji dodatkowych, kapitałowych. To od początku chcieliśmy jakby w oparciu ze środków bieżących. Nie przeinwestowaliście też we właściwym momencie, kiedy nawet tych środków było więcej, tak? Dobrze to czytam? Tak, znaczy ja nawet zwiększyłem po drodze, zwiększam stopniowo swój procent posiadania. Nawet w zeszłym roku odkupiłem część, razem z jednym inwestorem wykupiliśmy drugiego inwestora. Mam w tej chwili 30% spółki, najwięcej w całej jej historii i chcę jeszcze trochę więcej sobie dokupić, jak to tylko będzie możliwe. Okej. No, czyli jest ta wiara i optymizm w to, że cokolwiek przyniesie jutro, będziesz gotowy na to, żeby dalej ten biznes kontrolować. Wiesz co, to jest bardzo ładnie powiedziane. Ja bym powiedział, że jest cena, która i dla mnie, i dla drugiej strony jest atrakcyjna. W sensie ja uważam, że kupuję tanio, więc kupuję. No ale tak, w sensie wartość rezydualna tych udziałów, które kupuję, jest dla mnie wystarczająco duża, żebym chciał zaryzykować inwestycje w to. A czegoś nowego się musiałeś nauczyć w tej swojej działalności? No bo przecież trochę jako badacz, trochę jako psycholog, naukowiec wchodziłeś w ten biznes. Jakie tutaj największe twoje umiejętności czy skille przyczyniły się do tego, że pełnisz dzisiaj w pełni odpowiedzialnie i efektywnie taką rolę właśnie cały czas lidera tego przedsięwzięcia? Bardzo ciekawe. Wiesz co, bardzo dużo się nauczyłem. Cały czas się uczę, jak mówił klasyk i cały czas się uczę czegoś nowego i trochę się udaje, a trochę jak tam kierunkuję, że rzeczywiście w różnych momentach mam jakieś tam nowe obszary, w które wchodzę albo do których wchodzę ponownie. Na tej zasadzie na przykład przez pewien czas mało się angażowałem w działania marketingowe, teraz znowu do tego trochę wracam, bo to mnie interesuje i trochę znowu energię. Na pewno sporo trzeba się angażować w sprzedaż i to jest ciekawe i też zarządzanie tą sprzedażą. Sporo trzeba poznać różnego rodzaju formalności, ustawiać procesy, różne rachunki finansowe i tak dalej, co też było ciekawe i udało się wreszcie dużą część też delegować w jakiś efektywny sposób. Z drugiej strony, na pewno przydaje się generalnie umiejętność uczenia i to doktorat, czy porządne magisterium, czy porządna edukacja uniwersytecka nawet... Świetnie temu służy. Świetnie służy, tak.
poznawania czegoś nowego, researchu tak naprawdę. W moim przypadku też pewnie jednak kompetencja taka kiedyś moja kluczowa, czyli że umiem te dane analizować, czytać, znajdować w nich coś ciekawego czy odpowiedniego, no to jednak to się przełożyło i na tworzenie produktu, na to, co my robimy marketingowo, bo nasz marketing jest wokół danych, to cały czas jakoś wraca. A nawet jeśli gro tych analiz, no to przecież nie ja siedzę przed tym systemem, tylko są ludzie, którzy to robią, więc jakoś się dało to przekazać. No oczywiście, zawsze się nauczysz czegoś nowego i to zwykle, twoi goście też to mówią w każdym odcinku i to zwykle nie tego, o czym myślałeś albo czego chciałbyś się Tak, uczyć. to prawda. Każdy z Was, ta cecha charakterystyczna, wspólna każdego z moich rozmówców jest taka, że oni nigdy nie zatrzymują się w tym samym miejscu. Zawsze idą, posuwają się do przodu, zawsze uczą się czegoś nowego. A powiedz mi, w takim razie ty jako badacz czy psycholog radzisz sobie z sytuacjami, kiedy te przewidywania się nie sprawdzają? No przede wszystkim zakładam, że tak będzie. To bardzo że pomaga. może się tak wydarzyć. Może się tak wydarzyć, ale to jest prawdopodobne. Słuchaj, jest coraz więcej, kiedyś tego nie było, ale w zasadzie teraz niektórzy na przykład klasycy tworzenia produktów, firm produktowych mówią, że w software developmencie większość usprawnień czy tam działań rozwojowych w produkcie nie przyniesie żadnego efektu. Okay. I trzeba to założyć. W sensie wszystko możesz zrobić super dobrze, a i tak niekoniecznie ci się uda, albo ten efekt będzie bardzo mały. I też bardzo dużo działań takich na poziomie, jak mówimy, poprawiania produktu, czy jakichś działań marketingowych, to jest procent składany. Zwłaszcza jak już jest firma w miarę rozwinięta. Czyli są jakieś drobiazgi, które coś ci poprawią 1, coś o 3%. Nie należy się spodziewać, że nawet jak wymyśliłeś najfajniejszą rzecz, że nagle z miesiąca na miesiąc Uwielbiam to, dziękuję, że to powtarzasz, tak. Ja. co najwyżej możesz się Małymi kroczkami do przodu. No, mikroczkami. No właśnie, to skoro tak fajnie mówisz o tym, bo mamy taki stały punkt tego programu, czyli zawsze ta 1-2 rady dla obecnych czy przyszłych przedsiębiorców, którzy oglądają ten odcinek z Tobą. Gdzie byś nas pokierował? Co byś nam radził w kontekście zakładania czy prowadzenia swojego biznesu? Co w Twoim przypadku okazało się być kluczowe? To znaczy, ja naprawdę się jeszcze zupełnie nie czuję w miejscu, gdzie Ja miałbym... Cię o to proszę. Tak. Dobrze, no to jak prosisz, to powiem. W moim przypadku bardzo ważne jednak było powiązanie biznesu z jakimiś tam moimi kompetencjami, doświadczeniami i tym czymś, co mnie interesowało. Może nie była jakaś super wielka pasja, aż tak bym tego nie nazwał. I to, wiesz, biznes na pasji to jest zwykle dość trudno budować. Okej. Moim zdaniem. Są tacy ludzie, ale to raczej jest tak, że to jest taka dobra robota, coś cię interesuje. Fajniej jest dla mnie mieć biznes wokół analizy danych niż fabrykę śrubek, czy tą firmę, która tiry po Europie wysyła. To jest ciekawsze, ale to nie jest tak, że jakby tylko to w życiu mam robić i zawsze będę dane analizował i że to jest najciekawszy obszar mojego życia. Więc to, czyli powiązanie z jakimiś kompetencjami, na pewno sprawdzanie siebie i ewentualnie też wspólników w różnych sytuacjach w miarę zbliżonych do sytuacji rzeczywistej. Czyli jeśli z kimś pracowałeś i fajnie wam się pracowało razem, to myślę, że są dużo większe szanse, że założycie potem dobrą firmę i będzie wam się układało, niż jeśli jest to osoba, z którą poznałeś przed chwilą, świetnie wam się gada, ale znacie się 2 dni na przykład. Myślę, że zresztą widać bardzo często są takie historie, że firm, to oczywiście jest success story, tam jest błąd przeżycia, survival, natomiast ludzi, którzy właśnie czy robili doktoraty, czy gdzieś współpracowali nawet czasem 10 lat temu i po 10 latach wracają, krzyżują się ich ścieżki, zakładają jakieś firmy i to działa. No i myślę, że należy się przygotować tak trochę stoicko na to, że bardzo dużo rzeczy się zepsuje, zniszczy, czasem nie z waszej winy będzie nie tak. Czasem coś wychodzi, ale naprawdę, zwłaszcza w przypadku budowy nowej, mało rosnącej firmy, to szczerze powiedziawszy jest raczej tak, że to wszystko, co wam wychodzi, jest zbiegiem perfekcyjnego wykonania i szczęśliwego zbiegu okoliczności, czasem tego drugiego. A czasem tak wszystko zrobicie dobrze, to i tak część z tego nie wyjdzie i może warto mieć to, w sensie starać się, warto próbować i raczej bez starania się tym bardziej nic nie wyjdzie, ale może nie udawajmy, że w 100% wszystko zależy od nas. I nie zażynajmy się czasem, żeby zrobić coś najlepiej, bo i tak może to nie wyjść. Czasem te 90-95% jest wystarczająco dobre, a zajmie nam połowę mniej czasu na przykład. Świetnie. Good enough. Ja nawiążę jeszcze chwilę do tej twojej kariery naukowej, a właściwie do pracy na uczelni. Jak myślisz, bo masz do czynienia, czy miałeś wcześniej intensywnie z młodymi ludźmi, co ich inspiruje dzisiaj? Czego szukali chociażby w twoich wykładach? Co tam się sprawdzało z takiego praktycznego punktu widzenia?
No ja myślę, że szukali to przede wszystkim zaliczenia i kolejnych punktów ECTS, ale chciałbym wierzyć, że miałem ciekawy... Że było inaczej. Że było inaczej. Sporo ludzi ze swoich zajęć. No słuchaj, no ja to się pochwalę, jak już tak rozmawiamy, od 2005 roku prowadziłem zajęcia psychologia internetu, od 2006 metodologię badań online. Potem mieliśmy przez parę lat taki kurs ogólnouniwersytecki właśnie o psychospołecznych aspektach internetu we 3 osoby. No to na rynku pracuje już wiele osób, których A ja się spotykam czasem. Rąk, okay. Jak najbardziej się śmiałem kiedyś, bo to ileś było sytuacji, kiedy w stricte biznesowych tych byli jacyś studenci, natomiast spotykałem, a był moment, kiedy pierwszy raz przed student, któremu nie zaliczyłem. Ale nie był obrażony, stąd dalej sobie dobrze radzi w branży, także... Okej. Czyli ci, którzy dzisiaj mogą pracować na rynku, to niekoniecznie byli ci, którzy siedzieli pilnie w pierwszych ławkach i zaliczali w pierwszych terminach u ciebie, co? Różnie było, powiedzmy tak. Wiesz co, większość zaliczała w pierwszych terminach, natomiast różnie to się kończy, jakby nic nie dodać. Słuchaj, no to w ten sposób to się podzielę historyjką, to właśnie tak moment, mieć tam właśnie, co tych ludzi szuka, inspiruje i tak dalej. To też już dosyć dawno temu, właśnie jeszcze byłem aktywny na uczelni, byłem na kongresie badaczy bardzo prestiżowej, tutaj właśnie imprezie podszedł tam do mnie człowiek, właśnie uczestnik, to jest trochę młodszy, mówi, o dzień dobry, ja też chciałem tam pana poznać na żywo, właśnie chciałem się przywitać, tam to bardzo mi miło, dziękuję, bo uczestniczył na zajęcia e-learningowe, taki kurs ogólnouniwersytecki, on właśnie mówi, no bo ja tu właśnie dzięki tutaj zajęcia pana bardzo wpłynęły na moje studia, tutaj na moje życie i tak jakby, no w ogóle tak urosłem. No wspaniale, a co się takiego stało? No bo wie pan, ja pod wpływem tego napisałem pracę magisterską o forum onanistów. Także nigdy nie wiemy, kogo zainspirujemy i do czego. Świetny case. Powtarzasz, iż w swoich studentach ceniłeś zawsze ambicję i inteligencję, ale także regularność, systematyczność i pracowitość. A w swoich pracownikach, współpracownikach w firmie podobnie? Tak, myślę, że generalnie regularność jest potrzebna. No znowu, zależy od funkcji, od tego, co robisz, ale jednak większość celów takich długoterminowych to się osiąga dzięki regularności. No, sportowiec zdobywa medale dzięki temu, że codziennie wyjdzie na trening, a raczej 3 razy dziennie, a nie dzięki temu, że raz w tygodniu zrobi super trening 10-godzinny. I tak się zwykle też na zawodowe rzeczy. No i plus co do studentów, wiesz, no to jest kontekst uczenia się jednak. Dużo lepiej się nauczymy w modelu, kiedy raz dziennie, czy przynajmniej raz w tygodniu będziemy coś tam powtarzali nawet stosunkowo proste rzeczy, niż w modelu, kiedy przeczytasz grubą książkę w noc przed egzaminem. I tak starałem się też robić, w sensie miałem skonstruowane zajęcia pod jakieś drobne ćwiczenia, powtórki, pod to wejściówki robiłem, które generalnie były stosunkowo proste, ale wymagały jakiejś tam wiedzy początkowej, no bo zakładałem, że tak się najlepiej ludzie będą uczyli. Świetnie. To gdybyś z jakiegoś powodu nie mógł dalej robić Soultrendera albo sprzedał udziały, to zacząłbyś raz jeszcze jako przedsiębiorca? Jest to bardzo dobre pytanie. Prawdopodobnie tak. Wiesz co, oczywiście co jakiś czas sobie zadaję, jak prawie każdy inny przedsiębiorca i jak najbardziej taką opcję dopuszczam. Pewnie zależy, kiedy by się to wydarzyło. Myślę, że gdyby na przykład wydarzyło się to z jakiegoś powodu jutro, czego nie planuję, ale kto wie, to wiesz, to też jest. Powiedzmy, że gdybym nagle sprzedał firmę, to prawie nigdy to nie jest tak, że wychodzisz z tej firmy od razu, tylko zostawiasz. Ja też bym się czuł odpowiedzialny, żeby przekazać to komuś, żeby też jakby ludziom pomóc wejść w nową strukturę, w nowe miejsca. Natomiast gdyby się to wydarzyło w bardzo szybkim czasie, to prawdopodobnie zrobiłbym sobie przynajmniej parę miesięcy sabbaticala, kiedy bym się zajmował przede wszystkim domem i dziećmi. To... Dlaczego? Bo co? Bo mają jakiś deficyt taty, bo cię jest mniej, bo pracowałeś intensywnie ostatnimi latami? Nie, mam nadzieję, że tak nie jest. Trzeba by się ich spytać. Pogadamy za 20 lat z ich psychoterapeutami, bo niezależnie od tego, jak bardzo się starasz, i tak będziesz głównym tematem na terapii swoich dzieci. Świetnie. Natomiast nie, wydaje mi się, że jestem zaangażowany i sporo czasu z dziećmi spędzam z jednego prostego powodu. No, one nigdy więcej nie będą miały tyle lat, co mają teraz. Małe dziecko jest bardzo wdzięczne, obserwowanie jego rozwoju jest bardzo wdzięczne, ale też dlatego, że jednak przez ostatnie lata gro pracy takiej codziennej przy dzieciach wykonywała moja żona i też bym się dobrze czuł, mogąc powiedzieć, słuchaj kochanie, to teraz ja będę to i tamto ogarniał jeszcze bardziej, a ty sobie coś porób dla siebie, zastanów się, co ty chcesz zrobić. Długofalowo
prawdopodobnie bym chciał robić właśnie coś przedsiębiorczego, coś, co by kapitalizowało moją wiedzę, doświadczenia, kontakty. No bo mogę w tym momencie powiedzieć, że trochę wiem na temat prowadzenia, rozwijania niewielkiej firmy produktowej, robiącej coś w okolicach marketingu, czy szerzej robiącej coś B2B. Więc jakby bardzo racjonalną decyzją byłoby, żeby robić coś podobnego, a nie na przykład otwierać salon rowerowy, czy stocznię jachtową, bo na tym się zupełnie nie znam. Czekaj, z tym salonem rowerowym to jeszcze nie wszystko stracone, bo ty jesteś pasjonatem rowerów i jeździsz na rowerze wiele kilometrów każdego roku. Odwiedziłeś już wiele krajów na rowerze. To ciekawe. Także się nie zapieraj tego salonu rowerowego. Nie sądzę, bo nie jestem tak wkręcony w technologię. Okej. Natomiast żona obejrzała, czy obejrzy na pewno ten odcinek, więc pozdrawiamy żonę. Ona bierze za pewnik to, co powiedziałeś. No właśnie, ta równowaga pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Jak to jest u ciebie? Czy w ogóle możemy mówić, czy ten work-life balance to jest tylko takie sexy słowo, na które trzeba zwracać uwagę od czasu do czasu, czy to w ogóle powinniśmy o tym myśleć, czy taki zajawiony przedsiębiorca ma w ogóle czas na prywatne historie, czy powinien mieć czas? Zależy jaki. Ja uważam, że mam i dość dobrze udaje mi się życie zorganizować. Znaczy zajmuję się pracą, zwykle pracuję intensywnie. Zwykle pracuję te około 40 godzin tygodniowo albo i trochę mniej nawet, co jest trochę dla mnie jakimś wyznacznikiem. Są momenty, kiedy trzeba popracować więcej, bo na przykład sezonowość. Tutaj widzisz, umawialiśmy się parę razy, dla nas końcówka roku, listopad, grudzień, też w tym roku styczeń jest dość mocno intensywny. Po prostu jest więcej roboty, w wakacje było mniej, trochę to zależymy od sił rynkowych. Zresztą potem jest kwestia priorytetów, w sensie jest kilka obszarów mojego życia, jest też taka fajna teoria 4 palników, może widziałeś? Nie, bardzo prosimy, żebyś nam przybliżył. Dobrze, to ładniej brzmi po angielsku, ale po polsku mamy 4 palniki, jakby wyobraźmy sobie, że jesteśmy kuchenką gazową taką starą i mamy tam 4 palniki. Jeden to jest rodzina, drudzy przyjaciele, trzeci praca i czwarty powiedzmy zdrowie. Okej. No i jakby nie jesteś w stanie odpalić naraz wszystkich 4 palników na full. Jak jeden grzeje bardziej, to drugi grzeje mocniej. Fajnie, jeśli robisz to w miarę świadomie. Jak jeden bardziej, to ten drugi mniej. Drugi mniej, przepraszam, tak, dokładnie. Jeden bardziej, mniej. No, czyli generalnie w życiu prawdziwym, no to na przykład intensywnie jesteś zaangażowany w pracę zawodową, no to zwykle to się potem odbije na twoim zdrowiu, albo na twojej rodzinie, albo nie masz tej rodziny po prostu, albo na przykład masz mniej czasu na kontakty z przyjaciółmi, tak dalej. Fajnie, jeśli to rozumiesz i postępujesz w miarę świadomie. Nie da się grzać na wszystkich 4 palnikach jednocześnie. Gorzej, jeśli jakby to życie za ciebie wybiera, co też się może zdarzyć, no ale to zwykle potem prowadzi do dyskomfortu, albo jeśli udajesz przed sobą, że robić wszystko. Wiesz, no to podstawowa historia przedsiębiorcy. Jestem dobrym ojcem, bo zawsze jak wracam wieczorem do domu, no to kładę dzieci spać. Znaczy super, ale to nie jesteś z tymi dziećmi, no. Prawie cały dzień jesteś poza nimi, masz głowę w czymś innym i tak dalej. To jest trudne w przedsiębiorczości, że jakby zaangażowanie czasowe to jest jedna rzecz i zwykle można to poukładać, ale dość często dzieje się coś takiego, co nam nie daje spokoju, o czym myślimy też później. W weekendy na przykład, kiedy jesteśmy niby z dziećmi, ale tak naprawdę głową gdzieś w zupełnie innych problemach. Wiesz co, weekendy to jakoś od bardzo dawna mi się udaje. Bardzo rzadko pracuję w weekendy, jeśli już to właśnie w dni powszednie. Jakoś taki się przestawiam na inny tryb funkcjonowania, robię jakieś inne rzeczy, też jest inna intensywność wszystkiego wokół mnie. Też pamiętam, no jeszcze raz, my działamy w B2B i nasi klienci jednak też raczej nie pracują w weekendy, raczej nie są wtedy aktywni. To troszkę też się przekłada na to, że się później coś dzieje. Kryzysy raczej nam w weekendy żadne, czy problemy nie wybuchają. No, chociaż robisz biznes online de facto. No robię, no ale to jest B2B. Raz jeszcze, gdybym prowadził na przykład, nie wiem, klub sportowy albo coś, co by dotyczyło klubów sportowych, no u nich się najwięcej dzieje w weekend, bo wtedy grają mecze, wtedy ludzie oglądają transmisję i pewnie wtedy musiałbym w weekendy pracować, za to miałbym dużo czasu w tygodniu. Okej. 4 palniki. Zabieram to dla siebie. To jest analogia takiej filozofii 3 ogrodów mojego ulubionego psychologa Miłosza Brzezińskiego. Bardzo podobny. Tam jest ogród prywatny, rodzinny i zawodowy i też trudno być ogrodnikiem w tym samym czasie w każdym z 3 ogrodów. Miłosz jest świetny, ja go w ogóle poznałem jeszcze na studiach, był trochę wyżej i zdarzało nam się zajęcia, też byłem zajęcia, które on współprowadził potem, także obserwuję czasem, słucham czy czytam, bardzo polecam. Dokładnie, pozdrawiamy Miłosza. Też dzielisz się też tym swoim doświadczeniem już, bo występujesz w roli mentora. Czy ty miałeś takiego w swoim życiu? Miałeś kogoś, kimś je inspirowałeś, kto miał istotny wpływ na twój
rozwój zawodowy, nie tylko prywatny? Wiesz co, biznesowo właściwie nie i szkoda. Na uczelni tak, w sensie trafiłem na wielu wspaniałych wykładowców, z niektórymi miałem trochę bliższe relacje, do czegoś mnie inspirowali, jakiś tam kontakt mieliśmy, więc tak, no ale to oni jednak bardzo byli w roli uczelnianej, troszkę inny świat, jak powiedziałeś. Biznesowo jakoś tak wyszło, że stosunkowo przez wiele lat nie miałem jakichś takich wzorów, kogoś, kto by mnie, i też ludzie, z którymi się stykałem, jakoś brałem od nich coś z poszczególnych obszarów, natomiast ciężko było mi tutaj powiedzieć, że dokładnie tak chcę działać, tak chcę zarządzać, to chcę robić, czego trochę może żałuję, w sensie pewnie... Dlatego też jesteś dzisiaj mentorem między innymi? Zdarza mi się, wiesz co, to jest stosunkowo mała część mojej aktywności. Tak, w sensie wydaje mi się, że czasem mogę komuś przedstawić w prosty sposób różne swoje doświadczenia, czy powiedzieć właśnie coś bez ogródek, bez owijania i to tym ludziom wiem, że się przydaje, więc jest to miłe, ale to ja raczej ciebie obserwuję, że ty bardzo fajnie w tę rolę wszedłeś i ewidentnie lubisz to robić. Dla mnie znowu, no to jest jakaś tam drobna działalność, którą warto zrobić, ale szczerze powiedziawszy w tym momencie wolę spędzać czas z małymi dziećmi niż z mentorowanymi Kwestia osobami. priorytetów, jak powiedziałeś. Na wszystko może przyjść właściwy czas w życiu. No, zobaczyłem Twoje dane z aplikacji Strava za 2024 rok. To szacunek, nie będę Państwu zdradzał szczegółów, ale tyle, ile kilometrów ten dżentelmen przebiegł, przepłynął czy przejechał na rowerze. Szacunek. Mówisz też 6 językami, bo to tak z pasji po prostu Cię wzięło na to, żeby je poznać lepiej? Czy no, stypendystą byłeś za granicą? To też pewno się do tego przyłożyło? Ścieżka edukacyjna, lubiłem to, natomiast to jest bardziej efekt liceum, studiów. Tego się można było w szkole nauczyć i w pewnym momencie, na przykład w liceum poznałem dobrze włoski, potem się okazało, że można jeździć do Włoch na wymianę, mogłem studiować trochę we Włoszech, no to się przydało, było ciekawe. Lubiłem się po prostu tych języków uczyć i ćwiczyć. Teraz to szczerze powiedziawszy, większość z nich to pewnie bardziej zapominam, no ale to wraca znowu. Córka zaczęła się uczyć hiszpańskiego, to mam ileś okazji, żeby sobie odświeżyć. A co do sportu, no to wiesz, kwestia regularności. W sensie tak, jestem dumny z tych liczb, natomiast to ja dość podobne wyniki mam któryś rok z rzędu. Czasem trochę mniejszy, trochę większy. Ja od kilkunastu lat w okolicach 3,5-4 tysięcy kilometrów na rowerze przejeżdżam. Bieganie rozkręciłem w ciągu kilku ostatnich lat, ale też to jest bodajże 4. rok, przynajmniej jak nie 5. Tak, to przynajmniej 4. rok z rzędu, kiedy mam około 1000 kilometrów przebiegnięte. I w to bieganie się bardziej wkręciłem, w sensie mi się podoba bieganie górskie, terenowe. To jest coś ciekawego. Świetnie, ale w kontekście tych kilometrów to ja już rozumiem teraz podwójnie tą Twoją odpowiedź sprzed kilku minut. Co Ty zrobisz, jakbyś na przykład musiał zacząć nowy biznes? Ty jesteś długodystansowcem, Ty bierzesz projekty w dłuższej perspektywie swojego życia. No dobra, to a propos tego życia, tak już podsumowując nasze spotkanie, co Ci w nim daje największą satysfakcję? Pewnie kończenie jakichś osiągnięcia i kończenie czegoś pozytywnie. To jednak jest bardzo satysfakcjonujące. Mam taki rys achievera, tam w ramach Gallupa on jest bardzo istotny, więc to mi daje dużą satysfakcję. Dużą satysfakcję dają mi bliskie osoby i te najbliższe, ale też jakieś takie długoterminowe relacje. Wiesz co, pewnie fajny jest jakiś taki miks wysiłku fizycznego z podróżowaniem. Ja kiedyś podróżowałem dużo, ostatnio ze względu przede wszystkim na małe dzieci mniej, ale to, że ja sobie pójdę pobiegać po lesie, czy pójdę się przejechać po okolicy w nowym terenie, to też jest jakaś namiastka podróżowania. Trochę mój mózg odpoczywa, odrywa się od myślenia o jakichś tam innych sprawach, czasem kłopotliwych, coś można sobie poukładać. I to tak siebie rozpracowałem, że właśnie jakiś taki miks tego, że lubię wysiłek fizyczny, sport, lubię poznawanie czegoś nowego i też oderwanie się. No wiesz, jak jadę na rowerze, no to nie oglądam żadnych filmów, mediów społecznościowych, maili nie czytam i bardzo dobrze, w wielu innych sytuacjach też. Generalnie czasem możesz tam na ucho tylko jakiś podcast włączyć. Czasem tak, a czasem... Bez lukru. A myślisz, że kiedy cię słuchałem? Słuchaj, główne sytuacje słuchania podcastów to jest właśnie albo treningi, albo jakieś takie proste czynności domowe, które trzeba zrobić, typu opróżnić, nastawić zmywarkę i dlatego audio, dlatego właśnie nie wideo. Fajnie, dziękujemy za to. No dobra, na koniec, Janku, jaką myśl chciałbyś, z jaką myślą nas tutaj zostawić, co przekazać, co jeszcze powinniśmy o Tobie wiedzieć, czy jak Cię zapamiętać po tej naszej rozmowie? To się o 3 różne rzeczy zapytałeś. Dobra, to po kolei. To z czym nas zostawisz tak na koniec, byśmy Cię dobrze zapamiętali?
że i tak na koniec każdy musi sobie sam to przepracować, wybrać, a czasem dać się ponieść temu, co będzie i wszystkiego nie przewidzicie. Po pierwsze. A z czego mnie? No to jak komuś się chciało już dojść do tego momentu, odsłuchać, to już myślę, że wie, z czym to pamięta. Ja chciałbym być człowiekiem, który jakby dąży do szczęścia w wielu różnych obszarach i pewnie jakaś taka maksymalizacja szczęścia osobistego, rozumiane trochę będzie taki prosty hedonizm, jest pewnie moim takim tutaj głównym przesłaniem. No jestem na etapie, kiedy mam firmę, która ciągle dość mocno mnie angażuje. Mam małe dzieci i dość młodą rodzinę, więc też jakby to mnie mocno angażuje. I z tego powodu pewnie na tym etapie na przykład stosunkowo mało daję światu od siebie. Pewnie za jakiś czas to się może zmienić, tak jak też niektórzy twoi goście mówili, bo to jest też motywacja, która ludziom często się po 40, 50 włącza, żeby coś dawać. Natomiast różne są fazy życia, różne są momenty i kwestia fokusu tego na tym, co jest w danym momencie najistotniejsze. I jesteś bardzo energetyczną i taką bardzo optymistyczną osobą, co mam nadzieję Państwo z tej rozmowy wynoszą. To ja Ci życzę, żebyś te palniki świetnie ogarniał przez następną 10-latkę. Dziękujemy za Twoje rekomendacje, to były świetnie opowiedziane historie. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Gratuluję Ci wyboru. Ten czas spędzony z nami to była świetna inwestycja. Jeśli udało Ci się zabrać z tego odcinka choć jedną ideę lub rekomendację, dzięki której Ty i Twój biznes staniecie się lepsi, będę super szczęśliwy. Wierzę, że Polska może być kolejną Doliną Krzemową, co najmniej Europy, a Ty możesz rozwijać dobry, wartościowy biznes, wpływając na życie milionów. Jeśli się ze mną zgadzasz, polub podcast Biznes bez lukru lub podeślij ten odcinek komuś, na kim Ci naprawdę zależy. Dziękuję. Do zobaczenia wkrótce. Ten odcinek powstał we współpracy z platformą Cashi, która zmienia reguły rozliczeń pomiędzy dużymi korporacjami a ich kontrahentami, oferując przyspieszone płatności faktur. Sprawdź szczegóły na cashi.pl. Partnerem audycji była firma Autenti, właściciel platformy do podpisywania dokumentów online.